Cześć, Mateusz z tej strony i po krótkiej przerwie zapraszam Was do kolejnego odcinka przeglądu newsów zegarkowych. Od ostatniego trochę się wydarzyło, więc jest o czym mówić. No dobra, to lecimy z nowościami. Mamy nowe Zenity, piloty Zenita, czyli nowe kolory do jednego z fajniejszych zegarków w ostatnim roku, o czym wspominałem w moim rankingu zeszłorocznych premier. Te zegarki wyszły najpierw w kolorze czarnym, teraz dostaliśmy w kolorze niebieskim i powiem od razu, że ten kolor wygląda świetnie, chyba nawet lepiej niż czarny. Jest tylko jeden mały problem. Zenit postanowił podążać ścieżką wytwarzania sztucznej niedostępności i oferowania tych zegarków wyłącznie w swoich własnych butikach. Mnie ten trend uciekania do własnych butików, aczkolwiek jest dla mnie zrozumiały z perspektywy samej marki, tak dla mnie jako klienta, mnie to bardzo irytuje. Ja tego nie lubię, mnie to denerwuje, ja wręcz się troszkę obrażam na jakąś markę, jeśli ja muszę umawiać się do butiku, żeby zobaczyć, zwłaszcza, że tych butików jest bardzo mało. Ale mam nadzieję, a wręcz taką małą pewność, że ta ucieczka do monobrandowych butików dla większości marek skończy się czkawką. Owszem, na taki ruch może pozwolić sobie AP, czy Patek, czy nawet Rolex, bo te zegarki i tak cieszą się wystarczająco dużą popularnością i klienci są pogodzeni z płaceniem pełnej ceny retailowej, z niedogodnościami związanymi z tym, że butików jest mało, etc., etc. Tak małe marki, mniejsze marki takie jak Zenit, jak IWC, czy nawet Lange lub Vacheron, uważam, że będą z podkulonym ogonem wracały do takich standardowych sieci dealerskich i po prostu na to czekam. Ja wolę kupować w multibrandowych storach, gdzie mogę poprzymierzać, mogę wejść z ulicy, będąc niezdecydowanym i po prostu pomyśleć o tym na miejscu, przymierzając dane zegarki. Ta koncepcja butikowa prawdopodobnie zakłada, że ten hype zegarkowy będzie trwał po wieczność, a już widzimy, że nie będzie. Więc po prostu trzymam kciuki za powrót do tego tradycyjnego, starego systemu. Ale zegarek jest po prostu świetny, jest piękny i bardzo chciałbym go chociaż przymierzyć. Tak samo fajnie wygląda nowa Omega Dark Side of the Moon. Podobnie jak jej poprzednik, wykonana z czarnej ceramiki. Również rozmiar jest nieco przerośnięty, te 44 mm, co dla mnie jednak jest sporym minusem, bo raczej nigdy jej nie założę. Ale nadal pozostaje w mojej opinii chyba najbardziej odjechanym wizualnie Moonwatchem. Jest to świetnie wyglądający zegarek, po prostu. I mamy tutaj 3 nowości względem poprzednika. Pierwszy jest w postaci tej rakiety Saturn V, pełniącej rolę małej sekundy, czyli tej cały czas pracującej wskazówki sekundowej. Uwielbiam takie subtelne detale. Powiem to wprost, uwielbiam. Domyślam się, że właścicielowi każde spojrzenie na tę rakietę wywołuje uśmiech na twarzy. Tutaj brawo. Bardzo fajny, delikatny akcent, robiący z tego zegarka coś naprawdę wyjątkowego. Drugą nowością jest update mechanizmu. To było spodziewane. Moonwatche dostały jakiś czas temu nowe mechanizmy z wychwytem coaxial, z certyfikacją METAS i tutaj jest nie inaczej. Dark Side of the Moon również otrzymał mechanizm z tej rodziny 3800. Został on podobnie udekorowany, właściwie chyba tak samo jak w poprzedniku. I przy tej w części szkieletowanej tarczy, zegarek, tak jak powiedziałem, wygląda rewelacyjnie i duża w tym zasługa samych zdobień mechanizmu. No ale jak tutaj widzicie, ostatnią nowością jest oczywiście cena. I Omega bardzo stara się utrzymać laur marki z najgłupiej wycenionymi zegarkami. Żeby nadać sprawie taki kontekst, bo wcale nie chodzi o to, że ja ten zegarek uważam za warty czy nie warty swojej ceny. To ja tylko przypomnę, jak wcześniej oceniali update mechanizmu tego poprzedniego do tego obecnego, bo taki sam update zaliczył klasyczny Moonwatch.
I za wymianę mechanizmu na ten koaksjalowy z certyfikacją METAS, o ile dobrze pamiętam, płaciliśmy jakieś 900 euro. Tutaj oglądamy artykuł z CH24.pl, podana jest tylko cena złotówkowa nowego zegarka, ale zgadnijcie, ile kosztował poprzednik. Poprzednik różniący się wyłącznie mechanizmem, no i tą rakietą, ale to już pomijam. On kosztował 4000 euro mniej. Raz jeszcze. Moonwatch update mechanizmu plus 900 euro, dajmy 1000 euro, plus 1000 euro. Ceramiczny Speedmaster, taki sam update mechanizmu. Pamiętajcie, zdobienia mechanizmu na poprzedniej wersji były takie same. Więc tutaj nie mamy żadnej dodatkowej wartości. Jest update mechanizmu, jest certyfikacja METAS, która wcześniej kosztowała 900 euro, teraz kosztuje 4000 euro. Nie mam nic do dodania więcej w tym temacie. O, to był gorący news. Arni został schaltowany przez niemiecki urząd celny za wwiezienie na teren Unii Europejskiej zegarka bez złożenia deklaracji celnej. I rozpisywały się o tym media zegarkowe i nie tylko zegarkowe. I ja nad tą historią pochylał się nie będę. Każdy, kto chce, może sobie kliknąć w linka, którego zamieszczę w opisie. Ale mam nadzieję, że nagłośnienie tej historii skłoni do bardziej świadomych decyzji. Wiem, że wielu z Was przywozi swoje zegarki ze Stanów, z Singapuru, z Japonii, czy nawet ze Szwajcarii po prostu na ręce. Nie znając w ogóle przepisów w tym temacie. I jeszcze się o tym chwalicie na grupach. Ja nie mam zamiaru nikogo pouczać, nie zrozumcie mnie źle. Niech każdy robi, co uważa za słuszne. Ale zachęcam do poszerzenia wiedzy w tym temacie. Niech Arni będzie tutaj motywacją do małej edukacji. Studio Underdog wypuściło w kolaboracji z Time and Tide zegarek z pizzą na tarczy. I to tak dosłownie z pizzą na tarczy. Cóż, wiecie, ja naprawdę lubię tę mniej poważną stronę branży zegarkowej. Zawsze drażni mnie takie traktowanie zegarków z pełnym nabożeństwem, z taką powagą zupełnie nieadekwatną do tego, czym zegarki są, bo to jest po prostu mały przedmiot, który nosimy dla zabawy. Ale tutaj tego jest już chyba za dużo. To jest po prostu głupie. Ja nie umiem sobie wyobrazić kogoś, kto by ten zegarek faktycznie nosił. Wiecie, ja znam osoby, które mogłyby ten zegarek kupić. Tak po prostu for fun. Kupić. Mają tak dużą kolekcję, że zegarek z kawałkami pokrojonej szynki ananasa na tarczy będzie dla nich czymś śmiesznym. Ale nie umiem sobie wyobrazić kogoś, kto to naprawdę założy. Tak naprawdę, żeby nosić przez cały dzień i korzystać jako zegarka, nie po to, żeby walnąć sobie parę zdjęć na Instagrama i zgarnąć lajki za nieoczywisty wybór. Derek Mond donosi, że Vacheron wykonał cichy lifting modeli Overseas, który tyczy się głównie zwężenia bransolety. I może zabrzmi to jak pierdoła, ale ja właśnie z tego powodu Vacherona trzeciej generacji sprzedałem. Ogólnie moim zdaniem ta trzecia generacja to był krok dla Vacherona w złym kierunku. Te zegarki straciły swój taki wybitnie sportowy charakter na rzecz dziwnego blendu bardziej eleganckich i takich klasycznych tarcz, które w tej trzeciej generacji się pojawiły, ale z zachowaniem starej koperty, starej bransolety. Tak jakby Vacheron bez totalnego przeprojektowania nagle chciał zmienić target, wcześniej konkurując z tymi overseas zegarkami pokroju Royal Oak Offshore. Nagle zapragnął stworzyć konkurencję dla klasycznego Royal Oaka czy Nautilusa. No szkoda tylko, że z tymi zmianami na tarczach nie poszły zmiany całego designu, bo całość dalej była opakowana w tę toporną kopertę i bransoletę, której nijak konkurować z takimi finezyjnymi, biżuteryjnymi zegarki, jak wspomniane projekty Geralda Genty. Dla mnie ten zegarek cierpiał na brak własnego charakteru.
Za mało sportowy na sportowego, zbyt toporny na eleganta. Ja wiem, że ta opinia jest może trochę niepopularna, może być niepopularna, bo Overseas właśnie w trakcie tej trzeciej generacji w końcu zdobył jakąś popularność, ale ja uważam, że w żaden sposób sobie na to nie zasłużył. Załapał się po prostu na hype train, na to, że Nautilus, Royal Oak były totalnie niedostępne i ludzie szukali po prostu jakiejś alternatywy. Bo wiecie, gdy ja go kupowałem chyba w 2018 albo 2019, to te zegarki zalegały u dealerów. Ja dostałem chyba 20% rabatu na ten zegarek. Używki na chrono były za 50-60 tysięcy. Po prostu nikogo absolutnie nie obchodziły. I nagle w czasie pandemii te zegarki chodziły za 150% ceny retailowej. Przypadek? No nie sądzę. Nie. I teraz z perspektywy czasu ja to widzę jeszcze bardziej wyraźnie. Zwłaszcza po wznowieniu tego fantastycznego modelu 222. Gdyby dzisiaj Vacheron posiadał w ofercie nadal tego mega sportowego Overseas drugiej generacji, być może ze zmienionym mechanizmem na te nowsze, żeby ta dupka była ładniejsza. I obok bardzo wyrafinowanego 222, który moim zdaniem serio jest najładniejszym projektem w swoim gatunku. Dużo ładniejszym niż Royal Oak i Nautilus. To, mając coś bardzo sportowego, Overseas tej drugiej generacji, który tutaj również moim zdaniem jest dużo lepszym zegarkiem niż Royal Oak Offshore, oraz 222 będący takim bezpośrednim konkurentem dla projektów Geralda Genty, to właśnie oferta Vacherona w tym segmencie byłaby najciekawszą na całym rynku. Żeby jeszcze zachować obiektywizm, to muszę też przyznać, że te modele Overseas w wersji ultra cienkiej z komplikacjami są wybitnie pięknymi zegarkami. No ale nie zmienia to całości mojej oceny tej linii, tej nowej generacji i tego, że uważam, że druga generacja była tą właściwą dla linii Overseas i żałuję, że popularność nie przypadła właśnie wtedy, tylko Vacheron, szukając rozwiązań, jak sprawić, żeby te zegarki się sprzedawały, trochę pozbawił je własnego charakteru i pech chciał, że akurat wtedy wybuchła ta banieczka zegarkowa i tylko utwierdziła Vacherona w tym, że był to odpowiedni krok. W mojej opinii nie był i mam nadzieję, że tą opinię podparłem zrozumiałymi argumentami. Monochrom donosi o dość spektakularnych wynikach grupy Swatch za ostatni rok i trochę szkoda. Znaczy szkoda, no fajnie, że zegarki się sprzedają, ale szkoda, że akurat Swatch notuje takie wyniki. Bo Swatch to taki evil empire tej branży i w sumie smutno widzieć, że dostają od rynku, od nas, od klientów feedback utwierdzający ich w tym, co robią. No bądź co bądź, no my głosujemy portfelami i właśnie za tym naszym pozwoleniem Swatch dalej będzie szedł w pozbawianie zegarków czynnika ludzkiego. Dostaniemy kolejne plastikowe, oficjalne podróby ikonicznych designów, kolejne Powermatiki i tak dalej, i tak dalej. Konkurencyjne grupy LVMH i Richemont również zanotowały wzrosty, ale nie tak spektakularne jak Swatch Group. I w tamtych grupach siłą napędową były inne produkty niż same zegarki. Wracając do Swatcha, to mamy premierę nowych pilotów Hamiltona. Zegarki dostępne w dwóch rozmiarach, 36 i 42 mm. Czy jeden trochę za mały, drugi trochę za duży, ale no cóż. Generalnie ja ten design pilotów Hamiltona po prostu lubię. Z tymi wskazówkami wypełnionymi po części lumą, w zależności od tego, czy to wskazówka minutowa, czy godzinowa, z tymi indeksami nadrukowanymi dla minut i dla godzin, z tym pełnym chapterlingiem.
z tą tarczą, w której naprawdę dużo się dzieje, ale to wszystko ma jakiś sens. Owszem, te wskazówki trochę za bardzo spuchły, są, są po prostu wielkie, ale nadal ten design mi się podoba. Problemem dla mnie, jak zwykle w tych przypadku Hamiltonów, jest cena w okolicach 1000 euro. Ja nie miałem ich jeszcze w rękach, ale sądząc po zdjęciach i mając doświadczenie z innymi aktualnymi modelami z linii tego producenta, to jestem przekonany, że jakość tych wykończeń tutaj też będzie co najwyżej średnia. To byłyby fajne zegarki za połowę tej ceny. Tutaj brakuje tej jakości. Mi tyle. Ben Clymer, założyciel Houdinki, przeprowadził wywiad z Davide Cerato. Miałem ostatnio dłuższy lot, na który pobrałem sobie trochę podcastów i takich filmów z YouTube'a. Obejrzałem ten wywiad, żebyście wy nie musieli. To znaczy, jeśli jesteście fanami marki Bremont, to owszem, obejrzyjcie, może i warto, ale nic ciekawego poza Bremont tutaj nie znajdziecie. A szkoda, bo Davide to taka ciekawa postać. Przyczynił się do odrodzenia Tudora, postawił na nogi Mont Blanc, a potem odszedł do małej, niezależnej marki HYT, którą mieli akurat wtedy reaktywować i było o tym bardzo głośno w absolutnie każdym medium zegarkowym. Niestety w sprawie tego nagłego odejścia Davide z HYT już nikt nie postanowił poświęcić czasu na napisanie artykułu, a sam Davide jakoś skutecznie unika poruszania tego tematu w wywiadach. Ja liczyłem, że z tego wywiadu czegoś się o tym dowiem, nie dowiedziałem się. Dowiedziałem się, jakie marki buty ma Davide, jakie marki garnitur i że sądzi sam, że jest najlepiej ubranym człowiekiem w tej branży. No, od całe nowe Houdinki. Pojawił się nowy portal, który w oparciu o sztuczną inteligencję wycenia zegarki na podstawie realnych sprzedaży w internecie. Może akurat komuś się przyda. Nazywa się everywatch.com. Ja się nie rejestrowałem, więc nie sprawdziłem, jak to w praktyce działa, ale być może ktoś akurat tego poszukuje, więc link znajdziecie w opisie. Na podcaście This Watch Live, pod którym nie spodziewałem się absolutnie niczego wartościowego, pojawił się odcinek, który szczerze polecam odsłuchać każdemu. Odcinek, który pobrałem i odsłuchałem tylko po to, żeby się samemu przekonać, że to kolejne dzbany powtarzające te same mity i utrwalające te same bzdury, a tymczasem prowadzący bardzo skutecznie i rzeczowo rozprawia się z głupotami, które narosły wokół tego tematu, łącznie z tą najgłupszą z tych głupot, czyli z ciśnieniem dynamicznym. Ja od początku tej mojej YouTube'owej działalności miałem w planach zrobienie odcinka na temat wodoszczelności, bo tyle głupot jest powtarzanych również przez twórców internetowych, że ludzie zwyczajnie zaczęli w to wierzyć. Wierzą, że bez 100 metrów wodoszczelności nie wejdą z zegarkiem do wody i tak dalej. Obiecuję, że tym tematem się zajmę, a w międzyczasie naprawdę polecam przesłuchanie tego odcinka. Logan Baker, ex-redaktor Houdinki, który podobnie jak większość tej redakcji znalazł zatrudnienie w firmach branżowych, napisał artykuł o zegarkach Ebel i to jest bardzo dobry artykuł. A Ebel to bardzo zasłużona marka, dzisiaj prawie całkowicie zapomniana, którą naprawdę warto poznać. Ja pamiętam, że ja zacząłem się nią interesować, gdy Max Busser, czyli założyciel MB&F, wspominał kupowanie swojego pierwszego takiego poważnego zegarka, którym był właśnie chronograf Ebela, chronograf na mechanizmach El Primero. I on, mogąc wybrać choćby Rolexa Daytonę, wybrał Ebela, bo w tamtym czasie to były te cool zegarki. Bardzo wysokie zegarmistrzostwo, świetna jakość. A dzisiaj możemy je dostać naprawdę w śmiesznie niskich, jak na to, co prezentują i jak na to, co prezentuje dzisiaj cenowo konkurencja tych zegarków z tamtych lat. Więc jeśli lubicie takie poznawanie
historii zegarków i wyszukiwanie takich ukrytych diamentów, to Ebel jest być może jednym z ostatnich wartych waszego czasu, żeby się zagłębić trochę w historię, dlatego polecam ten artykuł, link w opisie. Tymczasem Longines prezentuje jak co tydzień nowy zegarek. Teraz dostaliśmy Conquest Heritage z bardzo ciekawo rozwiązanym wskazaniem rezerwy mocy w postaci 2 dysków zamontowanych centralnie na tarczy. Każdy z nich obraca się w innym kierunku i razem pokazują nam odczyt tego, ile mocy w zegarku jeszcze jest. Nie widziałem tego na żywo, a bardzo chciałbym zobaczyć. Myślę, że taka dynamika na tarczy, to, że przy każdym spojrzeniu możemy zobaczyć nieco inny układ tych tarcz, myślę, że to może być bardzo ciekawe. To jest taki klasyczny, elegancki zegarek z twistem, ale w takim dobrym guście moim zdaniem. Jest dostępne kilka wariantów tarcz. Wskazanie daty umieszczone na godzinie 12, no to dość rzadkie, ale uważam, że w tym wypadku prezentuje się to całkiem fajnie. Zegarek ma 38 mm średnicy, 12 mm grubości i wygląda jak na Longina, całkiem nieźle wykończony. Cena 19 000 złotych. No już powoli się chyba przyzwyczajamy, że ze zegarki tej marki no trzeba płacić od 15 w górę. Niemniej tutaj jest to coś nowego, bardzo fajny zegarek. Na koniec temat, który poruszam niechętnie, bo ja Fratello zawsze lubiłem. Ale w jednym z tych ostatnich odcinków panowie omawiali temat najważniejszych zegarków w ostatnich 5 latach. 5 latach, w których wydarzyło się naprawdę bardzo dużo w zegarkach. I to dużo dobrego. Ale swoimi wyborami pokazali tylko, że te odklejki mogą występować w 2 kierunkach. Czyli mamy Hodinki, które odjechało nam w stronę mody i mamy Fratello, które odjeżdża w takie głębokie nerdostwo, zupełnie nie oglądając się już na jakiekolwiek obiektywne czynniki i w mojej opinii tracąc jakąkolwiek wiarygodność jako dziennikarze. Ja tylko wspomnę zegarki, jakie tutaj zostały umieszczone wśród tych najważniejszych w ostatnich 5 latach i dlaczego. Umieścili na przykład Tudora Pelagosa FXD, którego recenzowałem. A czemu? Bo nie ma teleskopów i jest czymś nowym. I trochę odchodzi od cienia Submarinera, czy coś w tym rodzaju, no nieważne. Tudor Pelagos FXD w najważniejszych zegarkach ostatniego 5-lecia. Albo złota Omega Speedmaster na bransolecie. Złotej bransolecie. Złoty Speedy na złotej bransolecie. Bo jako pierwszy otrzymał ten mechanizm chronografu z certyfikacją METAS. Ok. Dalej. AP Code 1159 Ultra Complication, czyli zegarek będący niczym innym jak po prostu taką pokazówką możliwości marki, którego nikt nie będzie kupował, nikt nie będzie nosił. Blancpain 50 Fathoms Tech Gombesa. Czyli zegarek, który zostanie użyty wyłącznie przez CEO marki i kilku nurków, którzy dostaną go za darmo. I wisienka na torcie. I to nie jest żart, uprzedzam. Rolex Daytona. Najważniejsze zegarki ostatnich 5 lat i wymieniany jest Rolex Daytona, bo bo otrzymał przeszkolony dekiel. A to dla Rolexa jest odważny krok. Wiecie, mnie to już może wyłącznie śmieszyć, ale zapewne są świeżaki, które
oglądają to chcąc się czegoś dowiedzieć, i traktując tych ludzi jako jakieś autorytety i to jest po prostu brak szacunku dla odbiorcy. Żeby serwować takie bzdury i tak głupio je argumentować, to jest naprawdę brak szacunku. Ja rozumiem, że to jest ich platforma, że mogą sobie mówić co chcą, ale oni sobie strzelają tymi wyborami totalnie z dupy, wymieniając co im tam do głowy pierwsze przyjdzie, nie umiejąc w żaden sposób tego podeprzeć. No wiecie, żeby nadać temu jakiś kontekst, bo być może ktoś no nie kojarzy tych zegarków aż tak mocno, to tak jakby dziennikarz portalu motoryzacyjnego za najważniejszy samochód ostatnich 5 lat wybrał jakąś najnowszą Skodę Octavię, bo dostała przeszklony dach, a wcześniej nie miała. I nagle Octavia jest wymieniana wśród najważniejszych samochodów ostatniego 5-lecia, bo dostała to, co inni mieli od dekad, a ona nie miała. To tak samo jest z wyborem tej Daytony wśród tych najważniejszych zegarków 5-lecia. Albo nie wiem, za jakiegoś superkara wybrać tylko dlatego, że jego wyniki na torze są spektakularne. No to tutaj analogia do tego Code 1159. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Opinie opiniami, ale odbiorcę też trzeba szanować, a mam wrażenie, że tutaj tego szacunku po prostu zabrakło. Siedli sobie, pogadali pierdoły totalne i okej. Lecimy. Najważniejsze zegarki 5-lecia. Ja się wręcz czuję sprowokowany do nagrania teraz własnego filmu na temat najważniejszych premier ostatnich lat, bo w tym 5-leciu naprawdę dostaliśmy wiele znaczących zegarków, które sporo zmieniły w tej branży. Myślę, że dawno nie było tak znaczącego 5-lecia jak to ostatnie. I mam nadzieję, że moimi wyborami podeprę to, co wyżej powiedziałem, że ten artykuł to jest po prostu artykuł, ten odcinek to jest dno. To jest dno, które pozbawia w moich oczach, Fratello, jakiejkolwiek wiarygodności i jakkolwiek by górnolotnie to nie zabrzmiało, ja przestaję konsumować ich treści. Ja się czuję tym wręcz oburzony tym, co obejrzałem tutaj. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym.